Wenecja. Założone w 452 roku przez uciekających przed barbarzyńskimi Hunami, miasto wyspiarskie ostatecznie znalazło się pod wpływem Bizancjum, ale z powodzeniem uzyskało niepodległość. Wenecja działała jako miasto-państwo inspirowane greckim polis i była rządzona jako republika. Doża Wenecji, którego tytuł oznacza księcia, był teoretycznie mianowany dożywotnio przez arystokrację miasta i nie mógł zostać usunięty, jednak w rzeczywistości wielu było zmuszonych do ustąpienia. Ambicje polityczne Republiki Weneckiej koncentrowały się przede wszystkim na wschodniej części Morza Śródziemnego. Sprawowała kontrolę nad regionami takimi jak Wybrzeże Adriatyku, Wyspy Egejskie, Kreta, Cypr, Korfu i różne inne wyspy. Państwo to charakteryzowało się różnorodnością. Składało się z Włochów, Greków, Słowian i wykazywało mieszankę kultur i religii. Chociaż położenie w pobliżu Rzymu wymagało przestrzegania autorytetu papieskiego, Wenecja zachowała pewien stopień tolerancji religijnej. Napięcia z papiestwem nasiliły się za panowania papieża Juliusza II, kiedy to 27 kwietnia 1509 roku utworzył on Ligę Cambrai przeciwko Wenecji. Podczas gdy Wenecja była zaangażowana głównie w konflikt z muzułmańskimi Turkami i handel z rynkami wschodnimi, co zostało podkreślone przez podróż Marco Polo do Chin w XIII wieku, zaciekle broniła swojego monopolu na szlaki handlowe jedwabiu i przypraw. Jednak ta dominacja zaczęła zanikać w XV wieku, kiedy Vasco da Gama odkrył dłuższą, ale bezpieczniejszą trasę do Indii. W 1508 roku siły portugalskie rozpoczęły kampanię przeciwko arabskim handlarzom w Indiach. Wenecja sprzymierzyła się z kalifem Aleksandrii, aby zbudować flotę, ale poniosła klęskę pod Diu. Pod dowództwem portugalskim Alfonsa de Albuquerque. Pomimo tego spadku potęgi, Wenecja nadal pełniła funkcję ważnego ogniwa łączącego wschód z zachodem, centrum sztuki i architektury, aż do jej podboju przez Napoleona w 1797 roku, po którym nastąpiło włączenie do Austrii do pokoju w Campo Formio. Wenecja, która przez całą historię była jedną z najdłużej istniejących republik, na krótko ogłosiła niepodległość podczas Wiosny Ludów 17 marca 1848 roku. Ostatecznie stała się częścią Włoch w roku 1866, kiedy to powstało Królestwo Włoskie. Wenecja położona jest na bagiennych wyspach na Morzu Adriatyckim i otoczona jest Laguną Wenecką, uznaną za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Ta wyjątkowa geografia sprawia, że jest to miasto charakteryzujące się kanałami, gdzie większość transportu odbywa się drogą wodną lub pieszo, a dostęp samochodem jest ograniczony do obrzeży miasta. Vaporetto, czyli tramwaj wodny, służy jako główny środek transportu. W XIX wieku wyspa uzyskała połączenie z lądem za pośrednictwem linii kolejowej i drogi ekspresowej.
Patronem miasta jest święty Marek, a jego relikwie znajdują się w bazylice jemu poświęconej i nazwanej jego imieniem. Karnawał wenecki stał się sławny na całym świecie, a maski odgrywają znaczącą rolę w strojach uczestników. Oczywiście nie omieszkałam jednej takiej w sobie przywieźć. Ponadto Wenecja jest gospodarzem znanego festiwalu filmowego i biennale prezentującego sztukę współczesną. To na razie tyle odnośnie samej Wenecji, a ja Wam opowiem trochę o dwóch miejscach poświęconych sztuce Leonarda da Vinci. Pierwsze z tych miejsc jest położone w tętniącym życiem dzielnicy San Polo w Wenecji. Jest to muzeum, które celebruje geniusz Leonarda da Vinci. Umieszczony w historycznej Scoletta, części imponującego kompleksu Scuola Grande di San Rocco, prezentuje interaktywne i działające modele wynalazków Leonarda, inspirowane słynnymi kodami Leonarda da Vinci. Wystawa jest przeznaczona dla widzów w każdym wieku, pobudza ciekawość i zwiększa uznanie dla jego niezwykłego wkładu. Jest podzielona na 4 obszary tematyczne: ziemia, woda, powietrze i ogień. Każdy model został wykonany zgodnie z oryginalnymi projektami Leonarda i odpowiednio skalowany, gdzie było to możliwe. Ponadto istnieje sekcja podkreślająca niektóre z jego badań anatomicznych, a także galeria prezentująca reprodukcje w wysokiej rozdzielczości jego najważniejszych dzieł sztuki przy użyciu zaawansowanej technologii podświetlenia. Panele informacyjne są dostępne w wielu językach: włoskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim, podczas gdy multimedialne wyświetlacze zagłębiają się w życie i osiągnięcia Leonarda. Zwiedzający mogą również odwiedzić dobrze zaopatrzony sklep muzealny, oferujący książki i pamiątki związane z ich doświadczeniem. Drugim miejscem, gdzie można podziwiać dzieła Leonarda da Vinci, jest kościół świętego Barnaby. Leonardo da Vinci uważał, że mądrość bierze się z doświadczenia. Ta koncepcja była centralnym punktem jego myślenia, ustanawiając go jako kwintesencję człowieka renesansu, który płynnie integrował sfery sztuki i nauki. Jednym z jego wynalazków jest krzywka młota, urządzenie mechaniczne, które zamienia ruch obrotowy na przerywany ruch posuwisto-zwrotny. Leonardo wykorzystał ten mechanizm do uderzania młotem o kowadło, upraszczając zadania obróbki metali. Aby złagodzić zmęczenie podczas pracy, przewidywano, że obrót korby, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, uruchomi maszynę. Na dużym rysunku, skupionym na tematyce wodnej, Leonardo przedstawił maszyny z przekładniami i kołami zębatymi. Projekt ten był napędzany praktycznymi potrzebami lub zastosowaniami wojskowymi, prezentując projekt do eksploracji podwodnej z mężczyzną wyposażonym w gogle i aparat oddechowy. Ponadto w środkowej lewej części arkusza znajduje się szybki szkic ilustrujący, jak można chodzić po wodzie. Postać ludzka jest renderowana szybkimi pociągnięciami pędzla, nosi wyporne buty i trzyma 2 pływające wiosła dla równowagi. Poprzez tę ilustrację Leonardo chciał pokazać, w jaki sposób innowacje technologiczne mogą spełnić odwieczne marzenie ludzkości
o chodzeniu po wodzie. Leonardo stworzył również koncepcję wczesnego mostu latającego, przeznaczonego do celów wojskowych, ponieważ mógł on usprawniać manewry zaskoczenia i ułatwiać szybkie przemieszczanie się wojsk przy użyciu łatwo dostępnych materiałów, takich jak drewno i lina, czyniąc go tymczasowym i łatwym do demontażu. W swoim liście z 1481 roku do księcia Ludowika Sforzy stwierdził, że jest ekspertem w konstruowaniu lekkich i wytrzymałych konstrukcji. Szczególną uwagę poświęcił wyborowi drewna na podstawie jego wytrzymałości. Rozważania wynikające z jego architektonicznego wykształcenia, w którym żebra musiały skutecznie podtrzymywać łuki. Jednym z jego najbardziej znanych projektów jest projekt dotyczący lotu człowieka, który szczegółowo opisuje strukturę maszyny latającej z kompletnymi skrzydłami i pilotem ułożonym na platformie w pozycji leżącej. Projekt ten kładzie nacisk na wykorzystanie wszystkich części ciała do napędu. Towarzyszące notatki wyjaśniają skomplikowane mechanizmy kontrolujące ruchy skrzydeł, aktywowane pedałami oznaczonymi jako F i G. Jeden pedał podnosi, a drugi zamyka skrzydło. Opisano dodatkowe mechanizmy skręcania z udziałem sznurków obsługiwanych przez bloczki, które umożliwiają otwieranie i zamykanie końcówek skrzydeł. Na koniec, studia Leonarda nad geometrią modułową rozciągają się na projekty architektoniczne, czego dowodem jest ten model, który prezentuje unikalne efekty świetlne, prezentując jednocześnie swoją strukturę jako misternie zbudowany organizm, podkreślony poprzez trójwymiarową prezentację. Czy możecie uwierzyć, że wszystko to, z czego korzystamy dzisiaj i od około, powiedzmy, 100 lat, geniusz Leonardo miał już w głowie 500 lat temu? Niesamowite, prawda? Mam nadzieję, że podobała Wam się tematyka dzisiejszego odcinka. Ja osobiście uważam, że Leonardo da Vinci był niesamowicie utalentowanym geniuszem wszechczasów, a Dama z łasiczką i Mona Lisa są najbardziej rozpoznawalnymi kobietami na płótnach. I oczywiście, jak wszyscy dobrze wiemy, że Mona Lisę możemy obejrzeć we Francji, w Muzeum Louvru w Paryżu, to nie wszyscy pewnie są świadomi, że Damę z łasiczką oglądać możemy w naszej wspaniałej ojczyźnie, jaką jest Polska, w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Ja się z Wami już tutaj pożegnam. Oglądnijcie filmik do końca. Nie wiem, może planując wycieczkę do Wenecji, Paryża czy Krakowa. Zapraszam Was jeszcze do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam!